Cześć, witam Was ponownie z powrotem w naszej kuchni. Dziś przyrządzimy ciasto francuskie. Do przygotowania ciasta francuskiego będą nam potrzebne bardzo proste składniki. Zamrożone masło, 200 g mąki, pół łyżeczki soli oraz 90 g wody schłodzonej. Upewnijcie się, że mamy masło zamrożone, niesolone. To masło zostało przygotowane w Thermomixie, które też możemy Wam pokazać, jak zrobić, bardzo proste. Do Thermomixa wrzucamy 200 g zamrożonego masła, pokrowionego w kostki, bardzo ważne, żeby Thermomix mógł dobrze wymieszać ciasto. W kolejnym kroku dodajemy 200 g mąki. Dolewamy wodę, 90 g wody. Następnie dodajemy pół łyżeczki soli. Wszystkie składniki są już w Thermomixie. Zakładamy pokrywę. Wyrabiamy ciasto około 20 sekund. Ciasto jest już przygotowane. Przekładamy ją teraz na wcześniej przygotowaną powierzchnię, lekko posypaną mąką. Następnie ciasto lekko formujemy w kulkę. W ten sposób. I mniej więcej rozwałkowujemy w kwadrat. Musimy robić to szybko, ponieważ masło nam się topi. Ciasto kilkakrotnie składamy i wałkujemy. Proces należy ten wykonać jak najszybciej, ponieważ masło zaczyna topnieć i jak widzicie, tutaj zaczyna się przyklejać. Możemy to zniwelować, podając troszkę mąki. Jeżeli z jakiegoś powodu potrzebujecie więcej czasu, możecie ciasto na chwilę wrzucić na około 10 do 15 minut do zamrażarki i wrócić i ponownie możecie kontynuować. Jak widzicie, ciasto mam już przygotowane. Następnie owijam folię spożywczą. I tak przygotowane ciasto wędruje teraz do zamrażarki na około 20 minut. Ciasto już w tej chwili mamy wyciągnięte z zamrażarki. Otwieramy i kładziemy na deskę, która wcześniej została przygotowana i posypana mąką, aby zapobiec przyklejaniu się ciasta. Ciasto teraz, jak widzicie, ma bardzo twardą konsystencję, więc delikatnie rozwałkujemy. Ciasto należy rozwałkować w taki sposób, aby jego długość była około 3 razy większa niż szerokość. Następnie zginamy ciasto, przekręcamy i wałkujemy i kontynuujemy wałkowanie. Proces rozwałkowywania i składania ciasta wykonujemy około 3 razy. Tak przygotowane ciasto wkładamy ponownie do zamrażarki na około 15 minut. Następnie przed wykorzystaniem wyjmujemy, czekamy około 5 minut i możemy go wykorzystać w dowolny sposób. My dziś za chwilę pokażemy Wam nasze ulubione ciasteczka. Natomiast to ciasto może być wykorzystane w różnych przepisach. Podzielę sobie ciasto na połowę, żeby mi było łatwiej. I kontynuuję. Ciasto wydaje mi się, że już ma
wymaganą grubość, o której żeśmy mówili, około pół centymetra. Zobaczcie. Tutaj ładnie widać. Następnie przygotowuję sobie ciasto do tego, aby ładnie wykroić paski około takiej grubości. Oczywiście grubość zależy od tego, jakie chcecie mieć duże ciastka. Następnie do tak przygotowanego ciasta wykorzystujemy czekoladę, dowolny rodzaj czekolady, jaką lubicie, gorzką, mleczną. Tu mam czekoladę, którą my bardzo lubimy u nas, więc układamy. Czekoladę układamy wzdłuż w ten sposób. Następnie zawijamy do środka w ten sposób i zamykamy. I druga strona tak samo. Pędzelkujemy po wierzchu mlekiem. Tak przygotowane ciastka wkładamy do piekarnika wcześniej rozgrzanego do 160 stopni i trzymamy je tam około 20 minut. Oczywiście obserwujemy, bo to zależy od grubości ciasta, jakie żeśmy przygotowali. Przygotowaliśmy ciasto francuskie, głównie mówiliśmy o deserach. Dzieci podsunęły mi świetny pomysł, gdy zobaczyły ciasto francuskie, zamówiły sobie parówki w cieście francuskim. To też jest fajne i szybkie danie. Zobaczcie, jak to przygotować. Tutaj mam już wcześniej przygotowane ciasto francuskie, które pokazaliśmy, jak zrobić. Teraz biorę parówkę, trochę ciasta, w środek wkładam trochę sera, jeżeli lubicie, może być również bez sera i zawijamy. Bardzo proste. Ostatnim krokiem zostało nam tylko delikatnie pędzelkowanie ciasta. Tak przygotowane parówki do piekarnika rozgrzanego wcześniej na 180 stopni, czas około 20 minut. Spróbujcie, dajcie nam znać w komentarzu, czy Wam smakowało. Jeżeli podobał Wam się filmik, dajcie nam lajka, zasubskrybujcie nasz kanał, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmików. Do zobaczenia. Jakie są te parówki? Kto lubi najlepsze parówki? Ja. Dobra, poczekaj. Jedziemy, tak?